right side there is a walk as well that takes you to Porto Muniz. It's called Gelenu. It's about 15 kilometers, so 7 to 8 hours. Kolejny króciutki postój na takim punkcie widokowym. Jestem w północno-zachodniej części wyspy. Tam na dole widzicie wioskę Porto Muniz, chyba tak to się wymawia, nad brzegiem oceanu, bardzo malowniczo położona. Nie wiem, czy będziemy tam na dół zjeżdżać jeszcze, nie wiem jaki jest plan. Na razie tutaj po prostu z góry patrzymy, jak to pięknie wygląda. It's time for you to have something to eat, to walk around a bit, maybe go for a swim. Let's keep out here and Kleines aquarium. We also have a small aquarium over here. So the pools that you don't need to pay are down here on the right. Wir machen Pause auf die andere Ecke, aber ein paar Minuten sie sind schon hier. I'm going to stop on the other side, but a couple of minutes and you are here. No tak jak przypuszczałem, tutaj z góry zjechaliśmy na dół tu do tego miasteczka Porto Muniz. Chyba tak oni to wymawiają. I tutaj mamy długą przerwę lunchową, 2 godziny i bardzo fajnie, bo widzę, że miejscówka naprawdę jest przednia. Widoki niesamowite. Przez 2 godziny można iść też się tutaj pokąpać. Są 2 miejscówki, jedna płatna, gdzie jest miejsce na to, żeby się przebrać, no i gdzie jest tak troszkę bardziej bezpiecznie, ale trzeba płacić za wejście. Chyba tutaj właśnie ludzie stoją w kolejce, no ale ja z wiadomych różnych względów sobie to odpuszczam. I gdzieś tam dalej jest jeszcze inna plaża, darmowa, która jest tam mniej ciekawa, mniej bezpieczna, nie ma miejsca, nie ma gdzie się przebrać. Wstęp tutaj do tych basenów tylko 3 euro, także nie jest drogo, a wygląda to dosyć fajnie. Nie jest to plażowo, nie ma tam piasku, są po prostu takie sztuczne z betonu przejścia, chodniki między tymi wulkanicznymi skałami, ale widać zainteresowanie sporo ludzi z tego korzysta. Tutaj dalej w kolejce sporo czeka po bilet. Tutaj jeszcze raz Wam pokażę, bo wtedy tak na szybko nie zdążyłem, musiałem biec do autobusu. Teraz mam tu dłuższą przerwę. Pokażę Wam ten owoc cherry moi. Tak to tutaj wygląda. Naturalnie rosnący. Takie mówię, tu nie są zakształtne. Te co kiedyś w Polsce tam w Lidlu kupowałem, to wiadomo, na rynek europejski takie ładniutkie, tylko przeważnie były niedojrzałe, musiały później troszkę poleżeć, żeby dojrzeć. A tutaj już kupiłem taką gotową, mięciutką. Skórka elegancko z tego schodzi. Można normalnie tutaj palcami to obedrzeć. Jest jeszcze chyba jakaś inna nazwa. Ja na to mówię cherry moja. Tutaj po portugalsku to w ogóle jakoś inaczej się nazywa, na A coś, a ma jakaś taka krótka nazwa, nie pamiętam. Jak dla mnie w smaku to jest takie połączenie banana, gruszki z dodatkiem miodu. Nie jest to owoc jakiś taki soczysty, konsystencją przypomina właśnie bardziej takiego banana, ale jest dużo słodszy. I naprawdę bardzo go lubię. Tak to wygląda. W środku są takie dosyć duże pestki, niejadalne. Tego się nie je. Nawet chyba z tego co pamiętam czytałem, że można się z tym struć, jak się zje za dużo. Ale sam owoc naprawdę, taki konsystencja taka maślana trochę.
ale bardzo dobry. Polecam, jak będziecie tutaj, spróbujcie. Może uda Wam się też w Polsce gdzieś kupić. Ja bardzo lubię. Kolejna 20-minutowa przerwa. Taki punkt widokowy, wodospad na północy Madery, północny zachód. Tam widzicie w oddali wodospad wypływający tak ze środka skały. Zatrzymaliśmy się już na ostatnią półgodzinną przerwę. Później stąd z miasteczka São Vicente, tak się nazywa, no też widać, no dużo mniejsze chyba od poprzedniego, może takie mniej urokliwe, ale też pięknie, ładnie w otoczeniu tutaj gór, pięknej roślinności. São Vicente, tak to się pisze. No i powoli tutaj nasza dzisiejsza wyprawa dobiega końca, czyli no tak jak było zaplanowane, plus minus. Cała impreza będzie trwała 8 godzin. Cena przez stronę Get Your Guide, bo wszystkie te wycieczki, które ja tutaj sobie zorganizowałem, wykupowałem przez stronę Get Your Guide. Tutaj zapłaciłem chyba 62 zł za taką wycieczkę tu na północny zachód, no trochę przez środek też wyspy jechaliśmy. Jutro w podobnej cenie wybieram się na wschód wyspy, północny wschód, także przeciwny kierunek, cena chyba podobna. Przykościelny cmentarzyk i tutaj podobnie tak jak już Wam na innym cmentarzu pokazywałem, na każdym takim, na każdej takiej skromnej, niedużej płycie nagrobnej zdjęcie zmarłego. Także no tutaj mają taki zwyczaj, u nas na cmentarzach to jest rzadko spotykane. Tu już widzę przygotowane kolejne miejsca dla zmarłych. No tutaj ta wioska San Vicent taka średnio interesująca, tyle że fajnie położona. Jest kilka takich spotów ciekawych do zdjęć, ale tak to poza tym niedużym kościółkiem, tam 2 czy 3 restauracjami, no nic tutaj nie ma, parę domków, taka tam wioska. Przewodnik opowiadał, że chyba właśnie tutaj osiedliła się jedna z pierwszych rodzin tutaj na Maderze, na wyspie. Wyspa została odkryta przez Portugalczyków na początku XV wieku, tam w 1400 którymś roku, dokładnie nie pamiętam. No i parę lat później pierwsi mieszkańcy osiedlili się tutaj i podobno, o ile dobrze zrozumiałem, ale mówię, nie chcę skłamać jeszcze, to muszę gdzieś tam zweryfikować, sprawdzić. Podobno
osiedlili się właśnie tutaj w tej wiosce. Jednak czuję się już zmęczony, także za chwilę wsiadamy do autobusu. Jedziemy już prosto do Funchal. Nie mam dzisiaj planów, coś tam na spontana. Jakąś może zjem dzisiaj porządną kolację. Zobaczymy, coś będę improwizował. Jeśli będzie coś ciekawego do zobaczenia, do pokazania, to jeszcze coś nagram. No dzisiaj ta wycieczka była sporo dłuższa od tej wczorajszej, no i przez to ciekawsza. No, te miejscówki, w których dzisiaj byliśmy, to naprawdę rewelacyjne, jest piękne. Jest 147 tuneli, krótszych, dłuższych. Najdłuższy ma ponad 3 km, 3000 ileś tam metrów. Teraz jedziemy przez taki, który ma 3100 metrów, czyli też jeden z dłuższych tutaj na Maderze. Dzięki tunelom przemieszczanie stało się dużo szybsze i łatwiejsze. Wycieczki wróciłem o czasie. Przed 16 byliśmy na miejscu, ale byłem zmachany, musiałem się trochę ogarnąć. Wróciłem na 3 godziny do hostelu. Tu jestem w okolicy tych takich food trucków, tuk-tuków. No i jak dobrze się poszuka, to mi udało się kupić takiego niedużego kepsa, falafela 6,50. W bułce tam jest chyba 60-70 eurocentów taniej. Można też kupić browara. Miejscowy browar 3,50. Ale ja chyba się skuszę na ten poncz, który też tutaj produkują. Taki miejscowy alkohol. Jeszcze nie miałem okazji go pić. Także chyba zaraz tam sobie zamówię. Kebabów tu o dziwo za wiele nie ma. Także ciężko o tego typu jedzenie. Tu w końcu to nie Turcja, nie Cypr. Tutaj tej kultury arabskiej tak troszkę mniej widać i tych kebabów, tak jak w wielu krajach na każdym kroku kebab, najpopularniejsze jedzenie, tak tutaj dużo tego nie ma. Tam wbiłem w mapę Google, to właśnie tutaj ta buda mi wyskoczyła, no i tak nie jest źle. Usiadłem tutaj na nadbrzeżu. Tam za mną kilka takich bud. Sprzedają różne rzeczy do jedzenia, ale głównie napoje, piwko też. No ale ja skusiłem się na ten ich regionalny przysmak, to co oni tu robią, czyli ten poncha to się nazywa. I wziąłem w wersji oryginalnej, czyli tylko z cytryną i z lodem, bez żadnych tam innych dodatków, no bo są też wersje smakowe, ale podobno ta pierwsza oryginalna to jest tylko z cytryną. No i powiem wam, dosyć mocne to jest, ale czy smaczne, ja wiem. Takie tam, taki nieduży kubeczek 200 ml, 3,50 Eurasa i 50 centów kaucja za kubeczek. Jak oddam kubeczek, to pani mi odda 50 eurocentów.
Także kolejny tutaj miejscowy przysmak. Nie wiem czy przysmak, ale coś co oni tu robią na miejscu, oprócz rumu, o którym wcześniej wspominałem, no poncza. Ale takie to sobie. No cały czas męczę te pancza. No powiem wam, że drugi raz bym się na to nie skusił, bo chyba za mocne to dla mnie i w smaku takie sobie. Wyczytałem w necie, że no wszystko zależy od receptury, kto robi, ale jeśli chodzi o procenty, to tak od 16 do 25% nawet może mieć taki poncz. No i w tym też chyba zapomniałem powiedzieć, że w składzie takiego oryginalnego, tego pierwszego poncza, które tutaj zaczęli produkować wieki wieku temu, oprócz tej trzciny cukrowej, soku z cytryny, jeszcze jest miód, tak? Chyba zapomniałem wspomnieć o tym miodzie. Spróbowałem, wiem jak to smakuje, no nie dla mnie. Mocne, już mi się, jeszcze nie wypiłem wszystkiego, to ma raptem 200 ml, a tak w głowie troszkę szumi. Człowiek zmęczony, dosyć ciepło. Kosztowało mnie to 6,50, także ceny tu zależnie od składników. No ja wziąłem i tak chyba ten zwykły żółty ser, 6,50 taka bułeczka, także no kebab był zdecydowanie bardziej opłacalny, no ale chciałem spróbować pokazać wam jak to wygląda. Masełko czosnkowe, nie wiem na ile mnie tu słychać, bo muzyka głośno gra. Próbujemy, no wygląda smakowicie. Także kolejny regionalny przysmak tutaj przeze mnie przetestowany. Chociaż mój vlog nie jest kulinarny, nie jestem książulo, żeby podróżować po świecie i próbować testować kebaby i o nich opowiadać. No ale między innymi jako taka wstawka do innych tutaj tematów podróżniczych. No dobre, to całkiem dobre. Idę dalej wzdłuż wybrzeża. Ta muzyka już trochę mnie męczy. Trochę wszystko na jedno kopyto w jednym stylu. Każda piosenka jakaś taka mało skoczna, taka, no nie wiem, nie rozróżniam po prostu jednego utworu od drugiego. Tak, tego typu właśnie atrakcje takie na spontanie są najciekawsze. No, wyszedłem w miasto nie wiedząc co mnie spotka i proszę bardzo, już udało mi się i zjadłem kebaba i napiłem się poncza i zjadłem tę bułeczkę bolo. Także fajnie jest. Tutaj na takim skwerku przy plaży
po piersie Mahatma Gandhiego. I tutaj taka fajna sentencja: there is no way to peace, peace is the way. Czyli nie ma drogi do pokoju, pokój jest drogą. No, coś na czacie w obliczu kolejnej wojny, bo jak nagrywam tutaj ten materiał, to akurat to chyba 4 dni temu Iran zaatakował na Izrael i tam ten konflikt się zaostrza. Zobaczymy, co to dalej z tego będzie. Trump już też tam swoje paluszki zaraz wciśnie i zobaczymy. No już to się wszystko robi trochę globalnie. Tu wojna Rosji z Ukrainą, teraz tu kolejny konflikt. Także no nie jest dobrze. Tutaj chyba jakaś dekoracja związana z dzisiejszym świętem religijnym, z Bożym Ciałem. Droga zamknięta, poukładane kwiaty na drodze i tu taka ścieżka prowadzi tam do jakiegoś pomnika. No tutaj ktoś się postarał, to tak jakby z soli i piasku postać Jezusa. No normalnie trafiłem tu na procesję. Coś takiego jak chyba w Polsce ma miejsce zawsze na Boże Ciało, to coś podobnego odbywa się tutaj. Sporo ludzi. Jest grubo. Myślałem, że o tej godzinie to już dawno po imprezie, a tu widzę, cały czas to trwa. Tamta główna katedra w mieście Funchal też tutaj odgrodzone. Procesja zmierza ulicami miasta powolutku. To, co Wam wcześniej pokazywałem, wyznaczonym szlakiem, tymi rozsypanymi kwiatami. I tutaj koniec będzie pod katedrą, do której do tej pory nie udało mi się wejść. Ale widzę, że tam przy tym wejściu głównym jest postawiony taki mini ołtarz, że tutaj właśnie jest meta tej procesji. No zdziwiony jestem, bo godzina tutaj 20, u nas 21. Nie wiem, jak to w Polsce wygląda, bo nie znam się na tych tematach religijnych, ale wydaje mi się, że procesje w Polsce są tam w godzinach rannych, południowych, a tutaj dopiero na wieczór. Trochę chaos się zrobił. Pod kościołem gra jedna orkiestra, tu druga i trzecia orkiestra idzie i to tak się wszystko trochę nakłada jedno na drugie. O, może ci jedni przestali grać. Teraz już inaczej. No tak jak mówiłem, cała procesja tutaj pod tą główną
główną katedrę pod kościół tutaj. Funchal. Ale już mi się nie chce tutaj stać. Procesja zaliczona. Trzeba iść teraz gdzieś jeszcze na piwo. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. I tak z głupia frant wyszedłem sobie wieczorem w miasto i proszę bardzo, ile jeszcze ciekawych rzeczy udało mi się zobaczyć, spróbować, zjeść, napić. Zaliczyłem koncert, zaliczyłem procesję. Procesja cały czas trwa, mówię, tam potem pewnie będzie jakaś msza, ale ja już sobie odpuszczę. Rewelacja, naprawdę, bardzo, bardzo, ale no jest, ta Madera jest naprawdę gdzieś tu na topie mojej listy miejsc, które zwiedziłem, zobaczyłem. O, tam jakiś pan na gitarce może elektryku będzie przygrywał. Knajpki, restauracje, ludzie siedzą. Musicie przyjechać, sami zobaczyć, sami ocenić, bo mówię, żaden film, żadne zdjęcia, żadne słowa nie przekażą, nie odzwierciedlą tego, co tutaj można zobaczyć, doświadczyć, przeżyć. Dlatego zachęcam Was wszystkich do podróży. Ja sobie życia bez tego nie wyobrażam. Nie wiem, jak można całe życie spędzić w jednym mieście, w jednej, nie wiem, wiosce, a znam osoby takie, które nigdy za granicą nie były. Osoby w moim wieku, czy tam nawet młodsze. Osoby, które po prostu tylko dom, telewizor, gierki, piweczko, kanapa. Kwestia, mówię, nastawienia, kwestia wyborów. Podróżowanie wcale nie musi być jakieś tam mega drogie. Można to robić tanim kosztem albo takim no umiarkowanym. No Madera do tanich kierunków nie należy, ale jeśli robi się to z głową, to można ogarnąć w miarę sensownie. Ja tutaj i tak tam szaleję. Można by to wszystko zrobić o wiele bardziej budżetowo, ale nie mam, powiedzmy, takiego ciśnienia. Tydzień spędzę tu, później na koniec jeszcze ostatnia noc niespodzianka. Nie wiem, czy już mówiłem, także nie będę mówił, nie będę Wam zdradzał swoich planów, no ale będę jeszcze w innym znanym mieście, w innym kraju. Dopiero potem jadę na kolejny tydzień do Polski spotkać się z dziećmi. I tym oto miłym akcentem żegnam się z Wami tutaj ze swojego hostelu. Piwko kupione. Dobranoc. Do jutra. Pierwszy punkt widokowa. Jesteśmy w drodze na trzeci co do wysokości szczyt tutaj na Maderze. No ale to jeszcze nam kawałek zostało. Na razie tak to tu wygląda.